wściekła baba. Jak ja lubię takie motywy na Eurowizji. Jeszcze tancerki spoko, ale ona to tam minimum ruchu. Mam wrażenie, że tak nie do końca ogarnia ten układ. Ona jest mniej więcej w takim vibe'ie, a ona powinna być mocna. Rodila se nowa zora. Wiele musi rzeczy się zadziać, splotów wydarzeń, żeby Czarnogóra awansowała do finału. Cześć wszystkim, tu Miechulec i witam was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026. Bo tak się pięknie złożyło, że dzień po festiwalu Këngës w Albanii swój finał narodowy miała Czarnogóra. Za nami Montesong 2025, czyli druga edycja tego show pod wodzą Wladany, reprezentantki Czarnogóry na Eurowizji 2022. I tak w skrócie, kto nie oglądał, co zobaczyliśmy? Przede wszystkim dużo fałszu, dużo błędów technicznych, czasami playback i dziwne nagrody Montefon, bo przecież oczywiście trzeba było podziękować wszystkim krewnym, znajomym, ale ostatecznie wyniki poszły dość szybko i sprawnie i zwyciężczynią została Tamara Żywkowic z piosenką Nowa Zora. To była jedna z tych piosenek, która przed startem preselekcji rzeczywiście w mediach społecznościowych odgrywała naprawdę dużą rolę. Ludzie nagrywali do tego jakieś trendy, więc była gdzieś tam popularna. Wiele osób czekało właśnie na tych kilka faworytek, które najbardziej w mediach społecznościowych zaistniały i właśnie Tamara Żywkowic była jedną z nich. Za chwilę sobie obejrzymy ten występ i ocenimy szansę na Eurowizji 2026. Ale zanim to niezmiennie przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli nie chcesz przegapić żadnego newsa, żadnej reakcji związanej z Eurowizją, bo tego teraz będzie coraz więcej, ponieważ sezon eurowizyjny zaczął się, rozkręca się na dobre i niebawem więcej tego typu materiałów. A jeżeli spodobają Ci się moje reakcje, to oczywiście zostaw łapkę w górę, zostaw podbicie kanału i napisz mi, czy to jest Twój faworyt teraz do wygrania Eurowizji 2026, czy z tych dwóch piosenek wolisz Albanię, czy Czarnogórę? Napisz mi to koniecznie w komentarzu. A ja już przechodzę do właściwej reakcji, a zatem startujemy! Zaczyna się tak, wiecie, ciekawie, nie wiadomo o co chodzi. Jest moc od początku. Wściekła baba! Jak ja lubię takie motywy na Eurowizji. Chyba w ogóle za to lubię Eurowizję. Bardzo fajnie, że te tancerki tak współgrają z tym chórkiem wgranym na taśmie. Jest pyro. Ewidentnie widać tutaj, że wyłożono kasę na ten występ. No jest tak mocno. Nie mam sił do tej choreografii. Jeszcze tancerki spoko, ale ona to tam minimum ruchu. Mam wrażenie, że tak nie do końca ogarnia ten układ. Nie no, ale ma to swój klimat, ma to swój charakter. Ona sobie nieźle radzi, ale ma takie momenty wokalnie, że nie do końca domaga. Może to jest kwestia też tego, jakie tam są warunki techniczne, bo umówmy się, no Montesong, preselekcje czarnogórskie nie są najlepiej zrealizowanym programem telewizyjnym ever. Ale szpon! Jas! Mocna, silna kobieta. Rodila se nowa zora. Trochę nie kumam tego 1, 2, 3, ale może zaraz nam się zagadka rozwiąże. Yes! No daje z siebie wszystko, to na pewno, przynajmniej wokalnie. Oj, trochę wykrzyczane. Na pewno choreograficznie musi poprawić się, bo ta piosenka musi być na 500% mocy. Nowa Zora. Jas. Ona jest mniej więcej w takim vibe'ie, a ona powinna być mocna. Tym bardziej, że już tutaj za dużo nie zaśpiewa, więc... Nowa Zora. Wow. Nie no, tak bez żartów, na tle konkurencji
to trochę nie miała konkurencji, bo oczywiście było dużo podobnych stylistycznie piosenek, czyli właśnie takich dance'owo-popowych, ale mam wrażenie, że ta piosenka ma największe szanse na awans do finału, jeśli chodzi o Czarnogórę. Nie oznacza to, że ta droga będzie łatwa, bo moim zdaniem, żeby Czarnogóra awansowała do finału, to tak naprawdę wiele musi rzeczy się zadziać, takich przypadków, splotów wydarzeń, by rzeczywiście ten cel udało się osiągnąć. Po pierwsze, Czarnogóra musi mieć dobrą obsadę swojego półfinału. Musi tam być Serbia. Fajnie, gdyby była tam także Albania, bo to są zawsze takie pewne głosy od widzów. Fajnie też, gdyby były jakieś kraje właśnie, gdzie jest dużo osób z byłej Jugosławii, czyli na przykład Szwajcaria, Austria, bo to jest znowu ta większa szansa, że ktoś w televotingu zagłosuje na tę piosenkę. Moim zdaniem to będzie piosenka właśnie pod eurofanów, fanów Eurowizji, ewentualnie bardzo młode osoby. Trochę to też było widać w tym głosowaniu jurorów w czarnogórskich preselekcjach, że reprezentantka Czarnogóry na juniorze właśnie dała 12, ale już na przykład Szkodra Elektronikę dali mało punktów i ja się absolutnie nie dziwię, bo wydaje mi się, że tego typu propozycja trafia zdecydowanie do widzów i zdecydowanie właśnie do młodszej widowni, a niekoniecznie do na przykład bardziej wysublimowanych jurorów, do osób, które bardziej znają się na materii muzyki, raczej nie docenią tego kawałka, nawet jeśli by został wykonany, zatańczony i zaśpiewany wybitnie, bo po prostu to nie jest ich muzyka. Trochę na pewno ratuje sytuację to, że w tym roku, przyszłym roku w zasadzie, w każdym razie chodzi mi o Eurowizję 2026, będzie obowiązkowo w jury dwójka młodych osób od 18 do 25 roku życia, więc może rzeczywiście te osoby też zagłosują właśnie na tę propozycję, natomiast nie spodziewałbym się właśnie dużo punktów od jurorów, raczej musieliby tutaj widzowie ratować, no ale plus też jest taki, że tylko 5 krajów odpada z półfinału, będzie maksymalnie 15 uczestników półfinału, więc to zadanie jest trochę ułatwione, ale na pewno zaraz ten, kto mnie ogląda od dłuższego czasu, przypomni sobie moje reakcje na Lunę i The Tower, gdzie też mówiłem, że przecież zadanie jest bardzo łatwe. A więc wiecie, to wszystko będzie oczywiście zależało od występu, czy będzie na to kasa, bo to będzie bardzo ważne, bo jednak dzisiaj na Eurowizji pieniądze naprawdę są istotne i w ogóle w sporcie, w wielu dziedzinach, jeżeli masz budżet na coś, to widać to potem, że tego budżetu na przykład nie ma na scenie. Jeżeli ona wyjdzie na przykład, nie wiem, w czarnych ciuchach, nie będzie żadnych, nie wiem, wizualizacji pirotechniki i różnych innych takich motywów, które by podnosiły jakościowo ten występ, no to obawiam się, że to przepadnie, no bo jednak tu musi być sepelia, tu musi się dziać, tu musi być na maksa power, na maksa ogień. Tego typu jest piosenka, to nie jest, wiecie, to nie jest wysublimowany, jakiś przeintelektualizowany numer, to jest piosenka, która gra przede wszystkim na muzyce, to jest tutaj istotne i z muzyką powinno być zsynchronizowane całe show, więc to jest mega istotne i jeżeli tego nie będzie, no to niestety Czarnogóra przepadnie, no a wiadomo, że te fundusze są raczej małe, tak więc trzymam kciuki za to, żeby znaleźli jakichś sponsorów, wyłożyli jak najwięcej kasy po prostu na ten występ, bo to można uratować, jest jeszcze bardzo dużo czasu do Eurowizji, więc też można się lepiej przygotować, wiadomo, że na Eurowizji też są dużo lepsze warunki, więc też inaczej będzie to brzmiało, natomiast no mówię, no tutaj musi rzeczywiście zadziać się kilka czynników, bo bez tego niestety obawiam się, że jakakolwiek piosenka by dzisiaj nie wygrała Montesongu, to po prostu nie awansowałaby do finału. Ale ja jestem absolutnie użyczony, to są moje rytmy, ja wiem, że to jest proste, ja wiem, że to jest może tandetne, może trochę takie kiczowate, ale jak dla mnie to jest taka stara szkoła Eurowizji. Fajnie jak będzie 1, 2, może 3 takie numery w stawce, ale dobrze, żeby Eurowizja jednak nie szła w tę stronę, no bo to już jest pewnego rodzaju przeszłość. A zatem mi się podoba, to był mój faworyt do wygrania Montesongu, ja tej piosenki słucham od kilku tygodni, więc totalnie jestem zaskoczony trochę, bo myślałem, że to przepadnie mimo wszystko. Bałem się, że wygra właśnie coś takiego true czarnogórskiego, co wiadomo będzie, że nie awansuje do finału, bo będzie po prostu zbyt ciężkie i zbyt mało zrozumiałe, a tutaj proszę bardzo, jednak duże zaskoczenie, wygrał faworyt społeczności fanowskiej, tak więc super, trzymam mocno kciuki i jestem oczywiście ciekawy, jak Wam podoba się piosenka z Czarnogóry na Eurowizję 2026. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie, ile dajecie punktów w skali od 0 do 12 punktów, pobawmy się, jakbyśmy to my byli jurorami, przyznajcie swoje punkty, napiszcie w komentarzu i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, podbijania, lajkowania, a my widzimy się już niebawem, jutro live, jeżeli oglądacie to na żywo, a jeżeli nie, no to oczywiście widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!